Portret nieznanej kobiety, olej na blaszy miedzianej. Owalny portret kobiecy ujęty w 3/4 poniżej pasa pochodzi prawdopodobnie z pierwszej połowy wieku XVII. Twarz portretowana jest podłużna, o bladej karnacji. Charakteryzuje ją wysokie czoło i wydatny, długi nos. Na głowie portretowana nosi nakrycie z ciemnopomarańczowego brokatu z puklami różowych wstążek nad uszami. Na tym kołpak z materii w drobne kwiaty na groszkowanym tle. Być może są to klejnoty. Ubrana w szarą suknię z tkanym czerwonym ornamentem roślinnym z wąskim, przedłużonym stanem i fałdzistą spódnicą rozciętą z przodu i obszytą złocistą koronką. Rodzaj tkaniny wskazuje na włoskie pochodzenie. Taki wzór kwiatowy nosił nazwę Fiori alla Naturale i był modny szczególnie w okresie 1630–1640. Cały wiek XVII był niezwykle płodny w zakresie ornamentyki tekstylnej. Rysownicy korzystali zarówno z wzorów XVI-wiecznych, jak i wprowadzali wiele nowości, zwłaszcza w zakresie ornamentyki kwiatowej. Usztywniony stanik sukni to element stroju hiszpańskiego w typie zwanym verdugado, który poza swą ojczyzną zdobył popularność w całej Europie, szczególnie we Włoszech. Taka sztywna konstrukcja zapobiegała odkształceniu kosztownej tkaniny na piersiach i w talii. Duży trójkątny dekolt zakryty został wstawką z koronki obszytej pod szyją dekoracyjnymi sznurami. Na tym znalazła się różowa ozdoba z broszką w formie kokardy wysadzanej kamieniami szlachetnymi. Pod szyją kobieta nosi 5 sznurów pereł. Rękawy sukni bufiaste, ozdobne. Wąskie do łokcia, z białej tkaniny z koronkowymi falbankami i złotą obręczą. Powyżej różowa kokarda spięta okrągłą broszą. Na rękach bransolety z pereł i złotych łańcuszków. Palce ozdobione złotymi pierścieniami. Zdobienia w formie kokardy były szczególnie modne w połowie wieku XVII. Najczęściej wyrabiano w tym kształcie zawieszki, czasem kolczyki. Najpiękniejsze pochodziły z Włoch i Francji, jak te z kolekcji Muzeum Victoria and Albert w Londynie. Warto zwrócić uwagę na karnację portretowanej. Jest bardzo jasna, wręcz blada. Taka cera była symbolem wysokiego statusu społecznego. Najczęściej uzyskiwano ją w wyniku użycia bielidła. Moda na taki makijaż mogła przyjść z Anglii, gdzie wzorem urody była królowa Elżbieta I Tudor. Do uzyskania gładkiej cery i ukrycia śladów przybytej ospy królowa miała używać całego arsenału środków, w tym past zawierających cynk i trujący ołów.